Oto kolejny film dotyczący notebooków w Microsoft Fabric. Tym razem unikalna ich możliwość, funkcjonalność, która pozwala wygenerować kod za pomocą kilku kliknięć myszką. Ładujemy dane z pliku bądź z tabeli w Lakehouse do ramki danych Data Frame'a i dalej za pomocą interfejsu graficznego Data Wrangler. Ta funkcjonalność, która w tym momencie jest wyszarzona, zaraz wytłumaczę dlaczego. I za pomocą tej funkcjonalności wykonuje poszczególne kroki, takie jak filtrowanie, grupowanie, zmiana formatowania czy zaokrąglanie wartości. Funkcjonalności często używane do wstępnego oczyszczania, ładowania danych. Po wyklikaniu tych operacji w interfejsie nieco zbliżonym do Power Query wybieramy przycisk Add Code i otrzymujemy kod PySparkowy. Czyli dzięki temu korzystamy z notebooków nie tylko do analizy danych, wykonywania zapytań, ale także jesteśmy w stanie wykonać modyfikacje na danych w ramkach danych, nawet bez specjalnego doświadczenia w posługiwaniu się PySparkiem. Przejdźmy więc do tego przykładu. Nie będę prezentował, jak utworzyć przykładowy Lakehouse, z którego będę tu korzystał. Pokazałem to w poprzednich filmach dotyczących notebooków. Jedynie dodam ten właśnie istniejący Lakehouse, on się nazywa Sample LH, do tego notebooka. Przypominam, ten Lakehouse składa się z pojedynczej tabeli i kilku plików. I właściwie Data Wrangler możemy łatwo zaprezentować zarówno na tabeli, ale tym razem chciałbym skorzystać z pliku. Ten kod poniżej ładuje dane z jednego z tych plików City Safety Seattle CSV do ramki Data Frame o nazwie DF. Również ten kod, który jest tu widoczny, możemy wygenerować, on zresztą został wygenerowany. Klikając na opcję na tym wskazanym pliku wybieramy Load Data, a następnie Spark. To spowoduje utworzenie nowej komórki i wstawienie do niej kodu identycznego z tym poniższym, bo tak jak powiedziałem, on również jest wygenerowany. Uruchamiam więc tą komórkę. W tym momencie sesja sparkowa będzie uruchomiona. Dane z pliku zostaną wczytane do ramki o nazwie DF, uwzględniając dane informacje o nagłówkach zapisane w pierwszym wierszu. No i ta ramka została wyświetlona za pomocą funkcji display. I teraz w tym momencie przycisk Data Wrangler już jest aktywny. On wcześniej był nieaktywny, to właśnie nie tylko dlatego, że sesja sparkowa była niewystartowana, ale też dlatego, że nie było dostępnej żadnej ramki danych w tym notebooku. W tym momencie już jest i zawiera dane, nazywa się DF. I za pomocą Data Wranglera chciałbym generalnie uzyskać taki kod jak poniżej. Jeszcze wcześniej mogę sprawdzić, że w tej ramce znajduje się 7350 wierszy. Mogę wykonać jakieś zapytanie agregujące, sprawdzając ile wierszy przypisanych do poszczególnych kategorii znajduje się w tych danych. To oczywiście tylko w sytuacji, kiedy znajduje się tabela o tej nazwie. A my pracujemy na pliku. Tak jak wygenerowaliśmy kod ładujący dane do ramki, równie łatwo załadować te dane do tabeli. Tyle, że wcześniej muszę przejść do tego Lakehouse'a, Sample LH i tutaj na liście plików wykonać operację Load to Table. Nowa tabela, ona się ma nazywać dokładnie tak samo jak plik, bez rozszerzenia i w tym momencie po chwili zostanie utworzona tabela na podstawie tych danych. Poczekamy jeszcze chwilę i w tym momencie, jak widać, już tabela jest tworzona. Wrócę do notebooka, odświeżę listę tabel City Safety Seattle, a więc wykonując ponownie tą instrukcję Spark SQL-ową, zobaczymy zagregowane dane. Ale przejdźmy do właściwego kodu, który jest naszym celem, czyli właśnie tutaj jest kod, który za chwilę zostanie wygenerowany. Tak, kod, który ma użyć dane znajdujące się w data frame'ie i wykonać pewne operacje, czego skutkiem będzie zagregowana informacja o liczbie zdarzeń
w poszczególnych kategoriach, o poszczególnych typach i podtypach, ale akurat w tym zestawie danych dla każdego wiersza typ to safety, a podtyp to właśnie połączenie z 911, z numerem alarmowym. A więc wybieram Data Wrangler, wskazuję ramkę danych df i wykonuję poszczególne kroki. W tym interfejsie, który się pojawi, on może nieco przypominać Power Query. Widzimy po lewej stronie te operacje transformacji, które możemy dokonać, formatowanie w zakresie kolumn tekstowych, a także kolumn numerycznych, zaokrąglanie wartości. Możemy dokonać sortowania czy filtrowania. Pewne operacje są tutaj widoczne, jeśli wybierzemy nagłówki, tak? A więc graficznie, intuicyjnie możemy wskazać kolumnę, z którą chcemy wykonać jakieś operacje, na przykład odfiltrować wartości. Poniżej po lewej stronie są widoczne zastosowane kroki. On w tym momencie jedynie załadował dane ze zmiennej, z tego data frame'a do tego interfejsu. Ten interfejs w tym momencie umożliwia przeglądanie w podglądzie tych 5000 rekordów. Wcześniej celowo wyświetlałem liczbę wierszy, aby wskazać, że tych wierszy jest nieco więcej. Stąd ostrzeżenie, że te informacje statystyczne, które umożliwiają pewne profilowanie tych danych, tutaj liczba unikalnych wartości chociażby, tak, adresów mamy 3765, że one mogą być błędne. Kolejna operacja, na razie pusta, tą kolejną operacją będzie grupowanie danych, ale jeszcze wcześniej pokażę, że w części View mogę wyłączyć bądź włączyć poszczególne panele widoczne w tym widoku. No i wróćmy teraz do tego grupowania. Ja chciałbym pogrupować dane według kolumn data type, data subtype i kategorii. Jak już pogrupujemy po tych kolumnach, to chcę dodać agregację, czyli zliczanie liczby wierszy. Użyję w tym celu kolumny datetime i ta zasugerowana domyślna funkcja count jak najbardziej jest tym, na czym mi zależy, czyli chcę zobaczyć liczbę wierszy. Zobaczmy, na zielono widać wynik, już podgląd tego wyniku, a więc w prawej ostatniej kolumnie będzie liczba poszczególnych zdarzeń. Wszystkie one akurat dla tego zestawu danych, dla tego pliku, tego datasetu będą przypisane do typu safety i podtypu wykonania połączenia z numerem alarmowym 911. Stosuję ten krok apply, to spowoduje zapisanie kroku drugiego i przejście do kroku trzeciego, w którym chciałbym posortować te dane. Interesują mnie te najczęściej występujące kategorie, a więc sortuję malejąco według kolumny datetime count i już widzimy te wiersze, te kategorie, dla których wierszy jest tutaj najwięcej. Chciałbym też dokonać innej zmiany, czyli ten data type zamienić na wielkie litery. Wcześniej muszę zaakceptować to sortowanie, czyli wskazanie tej kolumny i wskazanie, że to sortowanie będzie malejąco. Po lewej stronie pojawia się skonfigurowana transformacja sort. Stosuję ją przyciskiem apply. Przeszliśmy do czwartej operacji, trzeciego kroku. Będzie nim zmiana formatu. Zmiana formatu, konwersja na wielkie litery, text to uppercase i chcę, żeby ta konwersja została zastosowana dla tej pierwszej kolumny data type. Następnie akceptuję ten krok i już widzimy w podglądzie safety. A teraz zmiana nazw kolumn. Chcę zmienić data type na type. Akceptuję tę zmianę, a data subtype modyfikuję, usuwając również ten prefiks data, czyli pozostawiam subtype. Stosuję również tą zmianę. I w ten sposób podgląd jest dostępny w tym miejscu. Oczywiście w wyniku wykonania tej funkcji, która będzie wygenerowana, w ramach naszego notebooka dokonamy transformacji wszystkich rekordów. To jedynie podgląd na tych wejściowe 5000 rekordach, chociaż w wyniku otrzymaliśmy już 89.
w celu zastosowania tych operacji, a wcześniej wstawienia, wygenerowania tego kodu do notatnika, do notebooka, wybieram przycisk Add Code to Notebook, znajdujący się w lewym górnym rogu. Teraz zostanie wyświetlony podgląd tego kodu wygenerowanego. Upewniamy się, że spełnia on nasze oczekiwania, chociaż gdybyśmy chcieli pewnie zadbać o jego czytelność i być może wydajność, to pewnie prędzej napisalibyśmy ten kod samodzielnie, niż posługiwali się Data Wranglerem. Choć oczywiście po jego wstawieniu zawsze mogę dokonać jakichś zmian. Ten kod wygenerowany przeze mnie oczywiście jest identyczny z tym wcześniejszym, dostępnym w tym przykładowym notebooku, ale ten kod wstawiony będzie widoczny tutaj poniżej. I tutaj również dostępna jest funkcja Clean Data. Przyjmuje ona na wejściu data frame i już widzimy, że nie 89, a 100 wierszy jest wynikiem działania tej funkcji. Te dane są posortowane odpowiednio, tak jak widzieliśmy w podglądzie, tak jak określiliśmy, wyklikując poszczególne kroki, poszczególne transformacje. Tak jak powiedziałem, tu znajduje się kod funkcji, którą możemy ewentualnie zmodyfikować, dostosować, ale właśnie podstawowa zaleta tego mechanizmu to brak konieczności operowania na kodzie, tylko szybkie jego generowanie, którym być może będą zainteresowane osoby bez doświadczenia w PySparku, a używające notebooków głównie do pisania zapytań w Spark SQL-u, analizując dane znajdujące się w Lakehouse'ie. To wszystko w tym przykładzie. Przypominam o możliwości subskrypcji kanału, a w ramach kolejnego filmu na chwilę opuszczamy możliwości notebooków, skoncentruję się na nowej funkcjonalności Fabrika, zaprezentowanej w ramach konferencji Ignite 2024, a mianowicie Fabric SQL Database, czyli możliwość tworzenia baz danych, relacyjnych baz danych w ramach Fabrika. Zapraszam i do zobaczenia.